Partnerem kanału jest Chroneo.pl, miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex, Omega, Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, Mateusz z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj do filmu o zegarku Credor Lokomotiv. Zegarku, który wszystkich wziął z zaskoczenia w zeszłym roku, bo nagle po 40 latach milczenia Seiko wyciąga z rękawa takiego asa w postaci zapomnianego dziecka Geralda Genty. Wypuszcza go pod marką prawie przez nikogo nie kojarzoną, bez praktycznie żadnych istotnych zmian w swoim projekcie wyglądającym dokładnie tak samo jak wyglądał w latach 70. Wycenia go trochę z kosmosu i sprzedaje cały nakład w zaledwie kilka dni. I o tym chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać, zaczynając od samej marki. Marka Credor została powołana do życia, by być platformą dla takich eksperymentów w grupie Seiko oraz marką hołdującą takiemu tradycyjnemu zegarmistrzostwu. Została powołana w latach 70. już w trakcie trwania tej kwarcowej rewolucji, gdy to tradycyjne rzemiosło ustąpiło polu masowej produkcji. Tymczasem zegarki Credora miały być spadkobiercą tradycyjnego japońskiego rzemiosła zegarmistrzowskiego, miały powstawać w sposób troszeczkę inny, przekazywać zupełnie inne wartości. Początkowo tak dokładnie było. Te zegarki wyróżniały się zarówno swoim designem, znacznie bardziej eleganckim, biżuteryjnym niż inne zegarki z grupy Seiko, nawet zegarki z linii Grand Seiko, które w swoim DNA projektowym zawsze stawiały na piękno tkwiące w takim przedmiocie, narzędziowym przedmiocie stawiającym na taką praktyczność. Credor od początku stawiał na zupełnie inną kartę. Wbrew pozorom nie jest to tak prosto pozycjonowane, że mamy Seiko, później świeżo ożywione King Seiko, Grand Seiko i na samym szczycie Credor jako tę markę najwyższej jakości, bo ona często jakością nie odróżnia się od zegarków Grand Seiko i omawiany dzisiaj Lokomotiv jest tego najlepszym przykładem. Ale o tym, czy Lokomotiv idealnie opisuje to, czym jest marka Credor, to jeszcze za chwilę. No tak czy inaczej, by to ująć krótko, zwięźle, Credor wyróżnia się przede wszystkim swoim wzornictwem, zastosowanymi materiałami czy metodami wykonania lub obróbki tych zegarków. Ale wiecie co? Problem polega na tym, że my trochę sami musimy się tego domyślać, sami musimy obserwować i wyciągać takie wnioski, nawet w kwestii tak prostej jak spozycjowanie marki na rynku, bo tutaj na tym polu Seiko, korporacja Seiko robi po prostu fatalną robotę. I to, co udało im się z Grand Seiko na przestrzeni ostatniej dekady, czyli to wyniesienie marki odcięcie się od takiej łatki po prostu drogiego Seiko i ustabilizowanie pozycji marki wśród innych marek premium, tak w przypadku Credora nie idzie im to zupełnie. O ile w momencie powoływania samej marki w tych latach 70. jej cele były całkiem jasne, tak później zaczęło to się wszystko powoli rozwadniać. W latach 80. i 90. odeszli już od tego tradycyjnego rzemiosła, skupiając się głównie na samej kwestii designu i tym odróżniając się od innych produktów ze swojej grupy. Oczywiście pojawiały się jakieś perełki w katalogu Credora, ale to troszeczkę za mało. W XXI wieku również próżno szukać jakiejś spójności w budowaniu wizerunku marki. I dopiero dzisiaj oferta Credora mogłaby wydawać się czymś łatwym do zrozumienia i rola tej marki w grupie Seiko czymś klarownym, gdyby nie omawiany dzisiaj zegarek, który nijak pasuje do tego, czym Seiko chciałoby, by Credor się stało. Bo jeśli zamysłem Seiko jest uczynienie z Credora tej flagowej marki, będącej takim ambasadorem tradycyjnego japońskiego rzemiosła zegarmistrzowskiego, to ten sportowy, tytanowy zegarek wykonany w całości mechanicznie nijak do tego wizerunku nie pasuje. Ja rozumiem te wszystkie historyczne połączenia, rozumiem to, że oryginalny projekt był właśnie pod marką Credor, ale patrząc dzisiaj tak po prostu na samą markę i na to, co grupa Seiko z nią robi, Lokomotiv zupełnie tam nie pasuje i powinien
przynajmniej w mojej opinii, być markowany, być oznaczany jako Grand Seiko i w ofercie Grand Seiko pasowałby dużo lepiej niż pasuje dzisiaj do oferty Credora. Nijak ma się do takiego artystycznego brandu, na jaki Credor jest powoli kreowany przez Japończyków. No ale jest jak jest. A jak jest, to możemy tutaj zaobserwować. Jest to, a właściwie był to jeden z tych zapomnianych projektów Geralda Genty. I był to projekt z wielu powodów zaskakujący. Opierając się na słowach Evelyn, żony Geralda, która dzisiaj prowadzi fundację jego imienia, dba o jego dziedzictwo, Genta spotkał się ze sporym niezrozumieniem i pewną nawet wrogością ze strony Szwajcarów ze względu na tę współpracę. Mogło być to poczytywane jako pewna zdrada. Wiecie, dzisiaj może to być odczytywane również troszeczkę inaczej, patrząc z perspektywy czasu, ale pamiętajmy o tym, że w końcówce lat 70. to Seiko było brandem numer 1 na świecie, a technologia kwarcowa, bo w takiej był wykonany pierwszy lokomotiv, była tą technologią trendy, technologią wiodącą. Ale ponoć Genta miał w nosie te wszystkie opinie ze strony swoich konfratrów ze Szwajcarii, bo sam bardzo cenił zarówno Seiko, jak i rodzinę Hattori i ogólnie japońską kulturę, a ten zegarek był jego oczkiem w głowie. A tak przynajmniej brzmi dzisiejsza narracja, której próżno było szukać przed premierą tego zegarka. Ja zresztą mam duży dystans do tego, co mówi Evelyn Genta. Sam fakt, że nie znajdziecie nigdzie pełnego katalogu projektu Geralda Genty, a ponoć było ich setki, mówi bardzo wiele. Ja tu widzę nie tyle chęć zachowania dziedzictwa Genty, co bardziej chęć budowania legendy w oparciu o wyselekcjonowane fakty pasujące do jej narracji. Jestem też przekonany, że sama pani Genta ma swój udział w zyskach ze sprzedaży tego zegarka lub też swoją robotę w promocji wykonała za odpowiednią opłatą. Ale to już też zostawię, bo zaczynam znowu wgłębiać się w tematy poboczne. Skupmy się na zegarku. Lokomotiv to projekt zegarka na zintegrowanej bransolecie, nie będący zegarkiem na zintegrowanej bransolecie, który może być interpretowany jako taki mały bunt Geralda Genty wobec trendu, jaki sam zapoczątkował. Gerald Genta mówił o sobie jako o artyście, który projektuje zegarki, a nie projektancie zegarków. Evelyn Genta często podkreśla, że prawdopodobnie Gerald był pierwszym projektantem zegarków w historii, który skupiał się na zegarku jako całości. Te jego słynne projekty z lat 70., projekty zegarków na zintegrowanej bransolecie wyróżniały się takim podejściem całościowym. Gerald Genta projektował bransoletę i zegarek jako całość, nie jako dwie osobne, rozdzielne kwestie, tak jak to miało miejsce wcześniej, przynajmniej według słów samego projektanta. Tymczasem w modelu Lokomotiv mamy kopertę designowo totalnie odseparowaną od bransolety. Bransoleta jest do tej koperty przymocowana za pomocą takiego zawiasu i to rozdzielenie projektowe jednego od drugiego jest bardzo, bardzo wyraźne i jednocześnie będąc tak fizycznie połączonym na stałe, nie zamontujemy tam żadnego tradycyjnego paska, więc jest to ciekawy egzemplarz ze względów projektowych, ze względów historycznych, stanowiący taki pomost między tym, co Gerald Genta projektował wcześniej, a tym, co robił już pod szyldem swojej własnej marki, czy też dla choćby Cartiera. Jest to taki zegarek stanowiący jakiś istotny element w jego rozwoju jako projektanta. Przynajmniej ja tak to widzę i ten smaczek akurat w rozpatrywaniu tego zegarka bardzo do mnie przemawia i sprawia, że patrzę na Lokomotiv z takim cieplejszym uczuciem. No ale dobra, skupmy się trochę na podobieństwach tego zegarka do wcześniejszych projektów. No mamy tutaj bransoletę wyjętą prawie że żywcem z Royal Oaka. Nie sposób jej pomylić. Wskazówki wyglądają jak 1:1 przeniesione z Nautilusa. I tutaj możemy się wyłącznie zastanawiać, z czego to wynikało. Czy była to niczym niepodyktowana decyzja Genty, który uznał, że tak po prostu będzie najładniej, czy być może
było to lekkie lenistwo projektowe i chęć skorzystania z istniejących już rozwiązań, czy może też takie były założenia, może Seiko wynajęło Geralda Gentę po to, by stworzył coś, co przypomina jego poprzednie projekty, bo to też jest możliwe. Często najmuje się kogoś z wyrobionym już imieniem, z jakimiś znanymi, uznanymi pracami, by stworzył dla nas coś w tym samym duchu. Tutaj zostaje nam wyłącznie rozważanie, bo oczywiście odpowiedzi jednoznacznej nigdy nie uzyskamy. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten projekt w wielu detalach bardzo przypomina to, co Gerald Genta projektował wcześniej, ale jako całość prezentuje się zupełnie inaczej i też nie sposób tego nie zauważyć. Jednym z elementów takich kluczowych dla tego zegarka jest bardzo ciekawy design tarczy. Design tarczy, który został zaprojektowany już w latach 70., a który mógł być wdrożony dopiero teraz. Technologia z lat 70. nie pozwalała na wykonanie tarczy w ten sposób, jaką widzimy dzisiaj. Z tym, że ja nie jestem przekonany co do tego efektu. Jeżeli taki był zamiar, to jest taki kolejny kamyczek do tego ogródka, kolejny argument dla mnie, by czasami podważać geniusz samego Genty. Ja nie jestem przekonany do wręcz większości jego projektów. Ja rozumiem, domyślam się, że moje zdanie tutaj nie ma najmniejszego znaczenia, ale po prostu skoro to są moje filmy, wchodzicie tu po moją opinię, więc tym zdaniem się dzielę. Nie uważam, że projekty Geralda Genty były wybitne wszystkie. One się stały wybitne ze względu na hype na Royal Oaka i Nautilusa i ja dostrzegam w wielu tych projektach różne takie dziwne decyzje, które do mnie zupełnie nie przemawiają i nawet patrząc tak już nie tylko z perspektywy osoby, która nie sięgnęłaby z własnej woli po ten zegarek, tylko próbując rozważać projekt, sam design zegarka takimi możliwościami analizy, jakie posiadam z tą moją okrojoną wiedzą na ten temat, ja po prostu dostrzegam tu pewne elementy, które nie grają zbyt dobrze. Nie uważam, by te śruby były fajnie umiejscowione na bezelu, ale wracając do tarczy, to nie uważam, że to jest dobry projekt tarczy. Ja patrząc na nią mam wrażenie, że brakuje jej rozdzielczości, że brakuje jej ostrości. Ona wygląda tak, jakbym nie wcelował fokusem, jakby ona była po prostu troszeczkę nieostra. I przy całym tym industrialnym charakterze tego zegarka, ona tutaj totalnie w mojej opinii nie pasuje. I nawet w zestawieniu do zegarka takiego jak Chopard Alpine Eagle, gdzie ten pomysł na tarczę był, może podobny to jest za duże słowo, ale ma jakiś wspólny mianownik, gdzie w Chopardzie ta tarcza wydaje mi się wręcz zbyt ostra, zbyt pełna detali, ale nadal pasująca do zegarka. Tak w wypadku Lokomotiv wydaje mi się po prostu zbyt taka budyniowata. Za mało tutaj jest wyrazistości i troszeczkę psuje mi cały efekt. Sam zegarek jest fajny, leciutki, bo wykonany z tytanu. I jest to decyzja, która w pewien sposób nawiązuje do decyzji z lat 70., gdy ten zegarek powstał w stali. W latach 70. stal była tym gorącym tematem w eleganckich zegarkach, zegarkach droższych. Ze stali powstał Royal Oak, powstał Nautilus i to były decyzje uznawane za odważne. Jeżeli jakiś materiał jest tym trendy materiałem w zegarkach w latach 20. XXI wieku, to jest to właśnie tytan i postawienie tutaj na tytan w mojej opinii jest całkiem naturalną decyzją, którą ja jak najbardziej popieram. Jeśli chodzi o wymiary tego zegarka, to opisywany jest jako 39 mm. Często się też mówi, że zegarki nie posiadające takiego tradycyjnego kształtu noszą się zazwyczaj jak coś większego i zegarek o takim kształcie pasuje na szeroki zakres nadgarstków, ale w tym wypadku mam wrażenie, że jest zgoła odmiennie. Tutaj 39 mm mamy wyłącznie zmierzone między godziną 3 a 9, ale ze względu na kształt tego zegarka on się nosi jak coś mniejszego niż zegarek okrągły o tej średnicy. Zmierzenie go już między 4 a 10 daje wynik w okolicach 37 mm, a pozbawienie tego zegarka
zegarka standardowych standardowego mocowania paska, które też jednak dodaje do przestrzeni okupowanej przez zegarek na nadgarstku, sprawia, że na moje oko on nosi się jako coś w stylu 35 mm lub nawet mniejszego i spodziewam się, że wiele osób może odbić się od tego zegarka ze względu na jego wymiary, spodziewając się czegoś prezentującego się zupełnie inaczej niż to, co w realu dostajemy. Ale to nie jest jedyna rzecz myląca w tym zegarku. Myląca jest marka i cena. Marka Credor sugerująca najwyższą półkę w grupie Seiko i cena na poziomie 12 tysięcy euro, gdy ten zegarek debiutował. Przypomnę też, że miał 300 sztuk limitacji, która szybko się wyprzedała, ale skupmy się tutaj na cenie i na tym przekazie wartości. Jest to zegarek, po którym klienci Seiko mogliby się spodziewać najwyższej jakości w całej tej grupie, a tak nie jest zupełnie. O ile jakość wykonania i obróbki tego tytanu stoi na bardzo wysokim poziomie i myślę, że śmiało można postawić ten zegarek obok zegarków z linii Grand Seiko, to nawet na tym polu byłby to chyba najdroższy Grand Seiko z tych sportowych zegarków na bransolecie i w żaden sposób nie można tutaj znaleźć uzasadnienia tej ceny. A gdy spojrzymy na to od drugiej strony, czyli strony mechanizmu, którego co prawda pod tym deklem nie widać, to dowiemy się, że jest napędzany mechanizmem stworzonym specjalnie na tę okazję, nazwanym CR01, takim w kolorze złotym, który bazuje na mechanizmach Seiko z linii 6L35, które napędzają z kolei zegarki z linii King Seiko. Jest to fajny automatyczny mechanizm, który jest cienki, pozwala tutaj osiągnąć profil poniżej 9 mm, ale jego wykończenie nie stoi na jakimś zawrotnym poziomie, jest to wykończenie pełni mechaniczne. Jedynie co go wyróżnia to ten złoty kolor. Ale ponadto, nie mówiąc o tym, że nie ma tutaj żadnej ręcznej obróbki, że nie jest to mechanizm z takiej klasy jak nowe automatyczne mechanizmy od Grand Seiko, nie mamy tutaj też Spring Drive, który stanowiłby jakąś wartość dodaną, to na dodatek ten mechanizm ma taką dość przeciętną rezerwę chodu w okolicach 45 godzin i deklarowaną dokładność od -10 do +15 sekund, więc tutaj trudno ten deal, jakim ten zegarek jest za $12,000, nawet w odniesieniu do konkurencji wewnętrznej, czyli zegarków z linii Grand Seiko, trudno ten deal rozpatrywać jako atrakcyjny, więc tutaj mamy bardzo wysoki podatek, jeżeli nie od samej marki, to jeszcze od nazwiska projektanta. Więc trochę mnie zaskakuje popularność tego zegarka, choć być może z drugiej strony dobrze ocenili zainteresowanie. 300 sztuk rozeszło się szybko, ale nadal nie widzę tutaj jakoś świetlanej przyszłości w tej cenie, zwłaszcza, że ten zegarek debiutując w tym roku już jako regularny model nielimitowany zaliczył jeszcze podwyżkę o tam chyba 1500 euro. Już raz jeszcze, nawet nie patrząc na konkurencję zewnętrzną, tylko na samą konkurencję wewnętrzną w postaci zegarków Grand Seiko, to ten Credor Locomotive jest w mojej opinii jedną z gorszych ofert od Seiko w ostatnich latach, a to dużo mówi. Seiko potrafiło zaprezentować wiele zegarków wycenionych w sposób bardzo wątpliwy, ale myślę, że żaden z nich nie może konkurować z Credorem Locomotive w tej kwestii. No i sama kwestia też tego, jak on wpisuje się w dzisiejszą linię ofertową Credora. W mojej opinii nie wpisuje się wcale. Zegarek ma swój urok. Moje pierwsze wrażenia nie były jakoś specjalnie pozytywne, ale im dłużej na niego patrzyłem, tym bardziej dostrzegałem ten urok. Ja chętnie bym coś takiego nosił, ale na pewno nie za taką kwotę. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta krótka recenzja Credora Locomotive. Swoją drogą to jest chyba pierwsza recenzja tego zegarka na YouTubie. Nie wiem jak to się stało.
Przed nagraniem tego materiału chciałem sobie odnaleźć jakąś recenzję, przesłuchać ją, by odświeżyć sobie temat tego zegarka. Nie znalazłem po prostu. Więc znowu w czymś udało mi się być. Pierwszym szkoda, że moja baza widzów w języku polskim jest tak ograniczona, ale mniejsza już z tym. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem.